Dzień dobry, witamy Was serdecznie. Cześć. Dzisiaj testy TV i pojawiła się nowa marka. Banggood już znacie, bo to jest ten sklep chiński, z którego dużo rzeczy do nas przyszło. I odezwali się do mnie, że jest coś nowego. Jest nowa marka, która ma sporo i elektronarzędzi, i różnych sprzętów takich dosyć ciekawych warsztatowych. I mówią, dobra, wybieraj, zobaczymy, ocenisz, nie? Więc marka się nazywa Top Shack. Takie niby Shark, ale bez kilku liter. I doszedł do nas sprzęt o takim nazwie TS VP1. Arek się na tym zna, ja się na tym nie znam, więc czyń honory, wyciągaj po kolei i zobaczymy, do czego to się nada, nie? Zobaczymy co i jak. Czyli mamy tutaj zbiornik ciśnieniowy. Jest pompa, czyli pompa wakuum. A tutaj mamy, szczerze, nie mam pojęcia co to jest. Może jakiś filtr? Nie wiem, może jakiś manual będzie. Jest uszczelka, to będzie tutaj. Nie czytałem instrukcji, żeby było. Jest instrukcja. No właśnie, ja jeszcze tam nie zaglądałem. I zobaczymy co i jak. Powiem szczerze, długo się zbierałem z zakupem jakiejś pompy, bo czasami by się przydało. Ale jak zacząłem się wczytywać w to wyczytałem też jedną ważną informację, że no właśnie, że pompy są olejowe, czy tam bezolejowe i trzeba zwracać na to uwagę, że te pompy do pomieszczenia tą mgiełkę olejową robią. I tutaj właśnie jestem też ciekaw, bo no bo chodzi o to po prostu, że ta mgiełka, ona jest niewidoczna i jest mega niezdrowa, więc trzeba mieć dobre jakieś filtry, które tą mgiełkę wyłapią, a jak będzie znowu filtr, no to ogranicza moc pracy tej jakiejś tam maszyny. Dobra, mamy to. Zbiornik, jak widzicie, nie jest jakiś tam najmniejszy, nie jest jakiś największy. Jest przykrywka do tego z akrylu, no tak, gruby. Z 20 mm grube. Przykładacie i powinno działać, nie? No i dobra, jedziemy dalej, bo jeszcze paru rzeczy tutaj oczywiście brakuje. Zobacz w manualu, czy coś tam piszą. No to jest jakieś włókno, jakby szklane, ale do czego to? Tu jest tylko od silnika. A może do tego? Znaczy od pompy. Że na dno, żeby położyć? Zobaczymy. Silnik jest jakiej mocy? Zaraz znajdę. Coś mi się tak wydaje, że żeby to położyć na dno zbiornika. Ale dobra, może się mylę. Jest manometr, są zawory, jest przewód, również ten zbrojony, do podłączenia tego w całość. To co? Zaraz zabadamy co i jak. Trzeba będzie się tylko wkręcić. Nie, tutaj widzę, że jest to tak przygotowane, że raczej... Zobaczcie, są dwie uszczelki. Czyli teoretycznie wystarczy przełożyć to przez tą pokrywę.
No, jest elegancko. Uszczelka, podkładka i nakrętka. Ściskamy to razem. I zaraz będziemy testować. Dobra, odpalamy to i za chwilę wrócimy. Zobaczymy, czy to w ogóle działa. Temat ogarnięty, wszystko jest podłączone. Pamiętajcie przy zakupach z Chin, nieważne jaki to jest sklep, duży, mały, średni, żeby pooglądać to najpierw, zanim to wszystko odpalicie, bo tutaj nie było oleju, wszystko było dosyć brudne, no ale to generalnie do transportu powinno być brudne w oleju, ale tutaj trzeba to zalać olejem. I zanim postanowiłem to uzupełnić ten ubytek oleju, to mówię, gdzieś jeszcze powinien być zawór zawsze do spuszczania oleju. I jest tutaj, słuchajcie, śruba na dole, w tym momencie jest śruba, bo jej, słuchajcie, tutaj po prostu nie było. Więc Jarek ma wszystko w warsztacie, więc uszczelka do oleju, śruba dociąłem, wkręciłem, temat zamknięty. Ale mówię, zwróćcie na to uwagę, żeby nie było niespodzianek, że zalejecie olejem i nagle po prostu, wiecie, cały stół czy podłoga, wszystko będzie pływać. Dobra, to jest w ogóle, oni mają dwie moce, jeśli chodzi o ten sprzęt. My mamy mniejszy, 7 kg i tutaj moc jest podana w horsepower, tak? W koniach mechanicznych to jest 1/4, jest jeszcze silniejsza 1/3. To są nasze próby, początki, więc zobaczymy na razie, jak to się spisze. Jest podłączane tym przewodem również. Manometr będzie widać i żeby w ogóle widać było, że coś robimy, to zalejemy to, słuchajcie, trochę wody. Nie będę teraz żywicy tutaj lał do tego pierwszego, powiedzmy, testu. Dobra, trochę wody. Ja wezmę telefon, żeby tutaj dograć. Wrzucimy kawałek suchego jesiona. On oczywiście będzie pływał, więc co? Wrzucimy coś innego cięższego. Czekajcie, magnes jest ciężki. Magnes jest ciężki i mi go nie szkoda niż moczenie kluczy. Dobra, dociążymy to i generalnie po odpaleniu oczywiście pompa będzie próbowała wybrać całe powietrze, czyli z tego jesionu powinny wyjść wszystkie, całe powietrze, nie? Można byłoby też zważyć to. Też tak się robi, nie? Że ważysz przed, ważysz po i widzisz później, ile tej żywicy już zostało wciśnięte do środka. Dobra. Można się zdziwić, ile jest powietrza właśnie w drewnie. Tak? No. Dobra. Ja tego jeszcze nie robiłem u nas. Dobra, odpalaj i zobaczymy, co i jak. Będzie lepiej działać, jak otworzymy zawór. Dobra, ten jest otwarty, ten jest zamknięty, nie? Więc na odwrót. Aha. Otwieramy ten, zamknięty jest na wyjściu. Dobra, nie trząść się. I zobaczymy, co i jak. Więc tak, słuchajcie, wejdziemy troszeczkę w żywicę. Ja tutaj mam też żywicę, mamy jakieś różne barwniki. Materiałowo czasami też coś ciekawego się przytrafia tutaj w warsztacie. Czy jakieś szyszki przedziwne, czy inne rzeczy, więc patrzę tylko na ciśnienie. Jest jeszcze 0. Dobra, bo będziemy tutaj widzieć, działa, nie działa, nie? No chyba nie. Dobra, wyłączymy. Jest wszystko ok. Olej jest ok. To jest pozamykane. Włączymy jeszcze raz. Szczelnie? Dobrze położone? A, może gdzieś... Dobra. Może gdzieś jest wtopa. O. Dobra.
Leci manometr w górę. I zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Widać, widać. Jakby się gotowało z drewna, nie? Patrzmy tu. I zobaczmy sobie teraz, wyłącz pompę. Tutaj mamy minus 0,8. Powietrze sobie uchodzi. I też warto zwrócić uwagę, bo ja już widziałem tą mgiełkę olejową, która pojawia się tutaj na wyjściu, że to będzie się pojawiać. I olej będzie potrzebny tutaj. Ja tutaj użyłem akurat w tym momencie, nie miałem oleju typowo do pomp próżniowych, tylko użyłem do kompresorów, więc za chwilę to wymienimy. No i widać, nie? Ile powietrza tam cały czas wychodzi. Dziwnie to wygląda, że jest zimne, a jakby się gotowało. Tyle w temacie. Działa. W użyciu zobaczycie już niedługo. Mówię, żywicę mamy jakieś szyszki dziwne, takie dosyć ciekawe, więc pozalewamy to i zobaczymy, co się da zrobić z tego. Mam nadzieję, że coś ciekawego. No, na pewno. To się okaże, to się okaże. Ja myślę, że na Dom i Drewno znajdzie się multum osób, które bawią się tego typu sprzętami, więc liczymy na Wasze uwagi, na Wasze porady, na co tutaj jeszcze zwrócić uwagę jakąś szczególną, bo to się po prostu nam przyda. Także dziękuję i widzimy się już niedługo.